Jest jakieś branie. Jest jakieś branie na ekranie. Szczupak na gumę. Ale ładny. Oj, tego dawno nie było. 4-kilogramowy szczupak na gumeczkę. Prędkość 50. Na tego prowokera. Haczek widzi 4. Ja nie wiem, czy ten przypon nie powinien mieć trochę dłuższy. To jest godzina 9. Ja tu kombinuję już od dobrych 10 minut. 21,67 klasyczny. No i mam pierwszą rybę na giga. Pierwszą od dawna. Jakby takie większe okonki brały. Te prowokery jakieś takim brązowym mówią. Pamiętam, był fajny odpalony spot, ten tutaj, ten na tym kładce, powiedzmy. Czy jakby to tam nazwać. No, to zobaczcie, kręcę tak. 50 mam ustawione, parę obrotów, tak żeby ta przynęta opadła. No, tak jak to w jigowaniu się robi. No, trawianki to ja się nie spodziewałem przy jigowaniu. Zobaczymy w różne strony. No i jaki wyskoczył jeden taki 4-kilogramowy, no to powinno więcej szczupaków brać, zobaczymy. Jakby okonki brały dość aktywnie. Powiem, co rzut miał rybę, to też by nie był problem. Teraz pytanie, jaki kolor dobrać? Bo patrzyłem w rekordach tygodni, jest faktycznie guma. Tylko ja zwykle biorę jakiś kształt, biorę jakiś kolor, a nie pamiętam nigdy do końca, co ja widziałem, nie? Dobra, ja sobie to łowię, zaraz zobaczę w te rekordy tygodnia. Zresztą wam to pokażę. Jak szukacie na co łowić, sobie bierzecie tygodniowe, wpisujecie tego szczupaka i możecie zobaczyć rekordy. Tu najczęściej będzie problem. No, to będzie na takich łowiskach i takie duże sztuki, ale jak weźmiecie jakieś ultralight, to tu się może stary gród pojawić. Opatrzcie, ktoś łowi na taką gumę na przykład. Ktoś tu machnął 8 kg na lajciku. To też jest taka guma. $4001. To ja chyba tą używam. No a na tamte się już nie sprawdzą na szczupaka. Ale zobaczmy. Taką. Trzeba byłoby kombinować z tych ręcznie robionych gumek. One też potrafiły spoko oddać. Na przykład, jeżeli im coś tam smakuje z takich białych, to bym mógł kombinować to, jeszcze te brązowe jakieś. Dobra, ja sobie łowię. Gdyby miał jakieś fajne branie, to wam zaraz to pokażę. Spróbujemy nagrać szczupaczki na gumeczki. Albo jakieś inne ryby. A jakby wpadły takie przynajmniej kawiarniane sztuki, nie? Żeby kawiarnię zaliczyć, jakby był okoń i szczupak, to już byłoby spoko. Jednego szczupaka 4-kilogramowego mam, przydałoby się więcej. Jest szczupaczek malutki, ale ważne, że na gumkę. I dałem, zobaczcie tą, co mi się wydaje, że tam była? Była jakaś taka pomarańczowa, co? Także ta guma też wydaje. Może ten kolor też jest spoko. Ciągle się zastanawiam, czy na pewno tego jig-stepa robić, a może to zwijać jednostajnie jakąś tam prędkością taką, żeby przynajmniej to tonęło. Kolejna trawianka. Możemy tak przetestować. Jakby coś podeszło, to oczywiście to za chwilę powiem, co ja wymyśliłem. Nieraz może być za mała prędkość, bo dna może zahaczać. No jakby macie jakąś ciężką przynętę plus ciężką główkę, to cały czas haczy i nie ma sensu. To jest kwestia, jaką prędkość ustawić. Stąd ten jig-step może być i tak lepszy. Nie wiem, czy ja tego mimo wszystko nie ciągnę po dnie cały czas.
I żadna metoda z tego nie wyjdzie. Kwestia też miejsca, nie? Bo tu jest dosyć płytko. Następna ryba. Wróciłem do jigowania, nie? Takie info. I biorą szczupaczek kolejny. Miałem kolejną też trawiankę. A ten szczupak dawał taki opór, jakby to była trawianka trofijna. Może jest szansa na złowienie takiej ryby. Ja zastanawiam, jakiej wielkości haczek używać, ale w tych woblerkach na przykład się używa haczyki wielkości 2, 1, 1,0, 2,0. Nie jest to problemem, biorą, tak? Tu mam 4. Małe te szczupaki były. Dobra, wrócę do nagrywania tego filmu. Po obiadku idę na obiadek. Ohoho, ale chwyciło. Założyłem dopiero tą gumę. Zaraz wam pokażę jaką. Provokera. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale tego takiego brązowego. Właśnie na niej się kiedyś fajnie łowiło honki. O, 5 kg. Patrzcie, jaka ładna gumka. I taka piękna rybka. I standardowo 42 prędkości. Jig step. Parę obrotów, przerwa. No i taki szczupak uderzył. Warto było tu wbić i spróbować to dalej nagrać. Ja wróciłem po tym obiadku, co mówiłem. Sam raz na 18. Jeszcze coś tu powinno brać. No i jest kolejna ryba. No tak do 21, 22 myślę, że powinny być jakieś brania. Zobaczymy, co mi tu jeszcze odda. Nie no, może gumę znalazłem. Jakby coś fajnego brało, to jeszcze spróbuję z rana tutaj postać troszkę. Bo chyba będzie miało to sens. Dobra, grafam. Jak coś ugryzie fajnego. I ugryzł. Za długo nie poczekałem. To jest kolejny szczupak. I to ładny. Mogłem to już dokręcić. Co one biorą przy brzegu? Przy brzegu biorą. Tak przynajmniej wygląda. I oczywiście metodę można. Albo inaczej przydałoby się wykonywać poprawnie metodę. To ujmę. Bo jak wam to nie wyjdzie, no to trudno obrania. No, one nie widzę takie nieśmiałe, nie? Biorą jak nie nagrywam. Robię przerwę. Czy z tymi szczupakami kiedyś bardziej hurtowo brały, teraz takie 3-4 sztuki fajne i przerwać. Trochę mniejszą prędkość widzieliście, ustawiłem teraz. Dalej mi dzik wyskakuje. I mam szczupaczka kolejnego. Mam tu jakieś ciekawe branie. Słuchajcie, trochę minęło czasu. No ale mam inne ważniejsze rzeczy. Nie mogę zawsze siedzieć i grać, także musiałem sobie zrobić przerwę i jestem ciekaw, co tu wzięło. Może być węgorz. Jest węgorz. No to jest jedno z tych miejsc takich typowo węgorzowych. Ale generalnie to sprawdzam różne przynęty. I rosówkę mam, tu mam mięsko, mam na lewym zestawie założone ciasto miodowe, bo czasem tu biorą liny. O, zobaczcie, tak wygląda zestaw. Prosty zestaw. Kawałek mięsa, te haczyki, które ostatnio nagrywałem i tak były skuteczne. No i tu widać, znowu są skuteczne. Poza tym ja widzę, że tu ludzie łowią też amury. Także klasycznie te 21, 67, 17 metrów myślę, że tu amur wjeżdża. Chociaż wam powiem, że nie wiem jaka przynęta, bo patrzałem
I się szykuję na wyprawę za Amurem na Niedźwiedziu i tam widzę, że coś, jakieś banany i miód jest testowane, także pewnie pójdę coś pod banana, zobaczę. Jak się ukaże film jakiś o Amurach, to znaczy, że trafiłem, nie? No, a tutaj widzicie, jest mięsko, tu jest rosówka, tu jest miodek i najpewniej za chwilę wszystko pozamieniam na mięso, skoro bierze tu węgorz. Bezpiecznie, bo na rosówkę to Amur może wjechać. No i tutaj chyba taka najlepsza temperatura, jeżeli by patrzał, i pogoda. Mi się wydaje, że chyba najlepiej węgorze zawsze brałem. Gdzieś w okolicy właśnie takiej drugiej, trzeciej w nocy, jak jest taka pogoda, chmurka i około 10, 9,5-10 stopni, to chyba najlepiej. A tutaj niestety na miodowe, niestety wchodzą karasie, a ja tego nie chcę. Chociaż ten karaś będzie dobry, ja go zaraz potnę na kawałki i będę miał mięsko. Dobra, poluję na węgorze w takim razie jeszcze tą całą noc. Dobra, kolejna pewnie trawianka, co? No, wiem już jakąś jedną trawiankę, drugą. I coś jeszcze? Trzecią trawiankę, także trawianki tu na mięso wchodzą też. Poza tym widziałem, widzę, miętus jakiś i widziałem, o, jest tu jakiś węgorz. Także ludziom tu, myślę, że węgorze wychodzą. To nie jest taki szczęśliwy traf, że tylko ja go dostałem. No dobra, wracam już 6. Zobaczymy, zrobiłem sobie jakiś taki przypon, 23 kg z materiału na 28 kg fluorokarbon. 40 cm, trochę dłuższy niż ten, chociaż w sumie sporo dłuższy. Dobra, i zobaczymy teraz, tak się zastanawiam, chyba tego prowokera z powrotem, bo na niego brały fajne szczupaki. I na to ja też popróbuję. Raczej taki fluorokarbon na 28 powinien już wytrzymać. Takie jak 12 kg, 13 szczupak wpadnie, to już naprawdę będzie dużo. No, raczej nie powinien przegryźć, chociaż 35 raczej powinno się używać. Tylko z drugiej strony się ma mieć też brań i to jest coś za coś, nie? Coś za co zawsze. Dobra, ja próbuję tu jakoś ogarnąć kolejnego szczupaka na gumki. No ta oddawała gumkę. Może jakąś inną główkę popróbować. Coś tu będzie, co? No, może jakąś inną główkę spróbuję. Tylko czy mam jakąś sensowną? Tą 4 z takich. 6. Jak to będzie wyglądać na tym zestawie? Znowu tego prowokera założę. Może to ciekawe było. To znowu lżejsze jest, zobaczcie, jak rzuciłem tak lekko, to nie poleciało daleko. Teraz pytanie, czy to jigowanie będzie wychodziło. To właśnie to, co jest za coś zawsze. Coś za coś. Trzeba dobrać. Dobra, poluję. Coś chwyci, to wam to pokażę. Kolejny szczupak przy brzegu. One jakieś takie są, nie wiem. Chwilę trzeba przyczekać tutaj przy brzegu i one wtedy gryzą. Ale kolejny. Całkiem ładny. Całkiem ładne. Takie 2 kg to już jest prawie 3. To jest duży szczupak. Wiem na pewno, że zdążę złowić te szczupaki. Już w sumie złowiłem takie 2 razy 2 kg, tam 70 parę godzin miałem. I jak zdążę wstawić ten film dosyć szybko, no to jeszcze go zobaczycie, będziecie mieli gdzieś tam z 1,5 godziny pewnie na zaliczenie tych szczupaków do kawiarni. I co jeszcze wam powiem? Okonie tam były. Tylko na którą ja przynętę bardziej łowiłem te okonie? Dużo wchodziło prędzej, nie? To się zastanawiam. Na jaką przynętę brały okonie? Też okonie są w kawiarni, ale no ja nie będę stał polował tutaj, żeby je wyłowić. Ale może wam da. No dużo tego szczupaka tu zaraz pod samymi nogami. I tak dosyć aktywnie biorą, jak to ma miejsce na boblerkach, nie? No, taki jest ładny już.
Paczek. Tam coś siedzi? Nie. Właśnie. Może bym posiedział jeszcze jakąś noc i popolował na węgorza, tylko znowu to opóźnię wydanie tego filmu. I teraz nie wiem co robić. Raczej go wydam. Bardziej to miał być film o szczupakach, a ten węgorz to tak dodatkowo. Kolejny szczupak. O, szczupak. Dobrze trafiłem. Spod nóg w zasadzie. Wróciłem, kombinowałem różne przynęty, wróciłem, dałem haczyk, teraz jeszcze większy, ale znowu to oczko i znowu ten prowoker co prędzej. No i one tu biorą. Już jest 10, także myślę, że będzie gorzej. Trzeba troszkę poczekać zawsze. Ważne, żeby tylko ta metoda wyskakiwała, nie? Co ciekawe, większość tych szczupaków tutaj takich właśnie fajnych wyskakuje spod nóg. Dobra. Nie będę tego przedłużał, idę to sprzedać. Od kawiarni mam zarobione. Coś tam jeszcze na gruncie siedzi. Tak jak mówię, bym chciał, żebyście też zdążyli sobie to połowić. Może wam się coś uda. Jeszcze zdążyć wyciągnąć. A tu kolejna trawianka. Za te trawianki też coś tam zarobię. Dobra, widzimy się przy sprzedaniu rybek. Dobra, trzeba to sprzedać. Teraz tak. To jak widzicie, no jakieś szczupaki mam. Ostatnio miałem mniej. 105 za 2. Uwielbiam to. Tutaj się nie dorobiłem tych okoni. Myślę, że tam jest szansa. Jakieś gumki mniejsze, czerwone, jakieś byście pozakładali, to myślę, że da się dociągnąć. Szczupaki łowić z rana 6-10, później od 18, a w międzyczasie dograć sobie okonia? Może tak, a w nocy za węgorzem stanąć. Nie, zna to mięsko, także jest szansa tą misję tam zaliczyć. A tutaj co ja będę miał? 35 za węgorza i troszkę kasy za te szczupaczki, 154. Długo to nagrywałem, no ale to no nie było mnie w międzyczasie. Dobra. Też inna sprawa, że to jest na gumki, nie? Połowione. Także może komuś się przyda. Część osób nie ma woblerków. Może wam się uda złowić jakiegoś fajnego szczupaka. To zostawcie komentarz. Napiszcie, jakiego dużego się udało złowić, ewentualnie szczupaka, właśnie nie używając woblerów, a gumki. Pamiętajcie, łapa w górę. I na razie.